Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj. Witam Was, tak jest. Jesteśmy teraz jeszcze cały czas w Budapeszcie. Ostatnim razem byliśmy tutaj bardzo krótko, bo było to tylko parę dni i nie było po prostu czasu, żeby nawet sobie tutaj tego pomierzyć, jak to tutaj wszystko wygląda, bo już mierzyłem Wam w Holandii i tak dalej. Więc co, włączamy sobie dzisiaj na dawkę 0% normy, skasowana. Pokazać bliżej, mam nadzieję, że widać. Także mamy 0% i dzisiaj po prostu będziemy mierzyć najpierw na mieście. Także zaczniemy sobie od pomiaru na mieście, zobaczymy jak to tam wyjdzie z tym wszystkim. Policzę ile godzin będziemy sobie chodzić i zobaczymy jak to wyjdzie. Później będziemy mierzyć sobie tutaj jeszcze na tym mieszkaniu, jak to wyjdzie tutaj, czyli po prostu zostawię go, załóżmy tutaj na kanapie na 24 godziny, zobaczymy jaka dawka nam tutaj wyjdzie, ponieważ to jest jak gdyby taki blok mały, można by powiedzieć, to jest 8 pięter i tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, z tamtej strony jedno niżej, 7 mieszkań gdzieś tak jest na piętrze, tutaj jak dobrze policzyłem. To znaczy 56 mieszkań. Także no 56 routerów Wi-Fi na pewno będzie, bo nawet my mamy tutaj jednego też stać pod spodem. Także zobaczymy jaką dawkę promieniowania nam w takim bloczku to tutaj zliczy. Sam jestem ciekaw. Później będziemy na mieście jeszcze sobie robić pomiary. Także no, urządzenie to zlicza nam po prostu dawkę promieniowania. Mamy to nosić przy sobie. Ja to sobie przeważnie tutaj zawieszam do tego, żeby to sobie wisiało, czy na jakimś innym srebrnym łańcuszku, którego teraz nie widzę, bo są pod spodem, ale tam są. I po prostu to jest wtedy przy ciele i całe promieniowanie, które to urządzenie łapie, ono to zlicza i Ci pokazuje, jaką dawkę wziąłeś, tam w ile godzin sobie tam patrzysz, która godzina, jak to resetowałeś i widzisz, ile promieniowania Twoje ciało wtedy przyjęło. Dlatego musisz to nosić przy ciele. I ono Ci wtedy pokaże, tyle i tyle promieniowania przyjąłeś. Wszystko, co jest powyżej 100% tutaj normy, jest dla nas bardzo, bardzo niekorzystne, ponieważ przyczynia się do przeróżnych chorób i całej masy rzeczy. Ponieważ kupując to urządzenie, dostajecie też taką książkę właśnie do tego, z badaniami i tak dalej, która Wam pokazuje, jak tam sobie zajrzycie do środka, to Wam dopiero się oczy otworzą, może tak to powiem. Co tam w tej książce jest napisane, co nam się mówi, że to pikuś, to nic, to super, kup sobie jeszcze inne rzeczy na to, weź mu wszystko z telefonu sterować, kup sobie, nie ma problemu. To w tej książce dopiero Wam się oczy otworzą i to urządzenie pokazuje Ci namacalnie, ile promieniowania sobie zjadłeś w ciągu dnia. Bo tak to mniej więcej działa. Także bierzemy go na miasto, bo dzisiaj musimy iść, sporo iść, także będziemy dużo godzin w drodze. Jest ciepło na zewnątrz, ponieważ tu już jest, dzisiaj jest który? 26 września. Tak, 26 września, jak tutaj zaczynam to nagrywać i jest już 28 stopni na zewnątrz. Także będzie dzisiaj naprawdę bardzo fajnie ciepło. O, właśnie sobie no, coś tu naparza, to dość mocno. Także zobaczymy, no. Dobra, my idziemy na miasto, żeby tu pomiaru nie psuć i zmierzymy na mieście, a później zostawimy go tutaj jeszcze właśnie leżeć też na 24 godziny, przemierzymy jak to tutaj wygląda. Także widzimy się później, my lecimy na miasto, bo już powoli czas na nas, także widzimy się później wieczorem, jak pomiar się skończy i zobaczymy co nam tutaj wyjdzie. Także do zobaczenia później. Pa, pa. Dobrze, jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Byliśmy 12 godzin w drodze. No, także dość sporo tutaj. Fajnie wyszło, że akurat 12, czyli taka połowa. I moi drodzy, zebraliśmy tutaj dawkę 221% normy. Co oznacza, że po 24 godzinach byłoby to 442. Bardzo fajnie to tutaj szybko można sobie policzyć, ponieważ jest to 12 godzin. Co to oznacza? To oznacza, że mamy tutaj dużo więcej promieniowania, jak widzimy, niż było w Holandii.
bo w Holandii po tylu godzinach mieliśmy jakąś połowę z tego. Czyli jak widać, jest tutaj jednak troszeczkę więcej promieniowania na mieście, co mnie troszeczkę dziwi w sumie, ponieważ no, miasto jest dość stare i tak dalej, antyczne, grube mury i tak dalej, więc ciężko powiedzieć, ponieważ no, Holandia by się wydawało jest bardziej taka rozwinięta, jeżeli chodzi o technikę i tak dalej, więc tam powinno być przecież więcej promieniowania. Ale może jednak ma to coś wspólnego z tym, że właśnie tu są takie grube mury i tak dalej, więc po prostu może tutaj dawka jest na ulicach po prostu bardziej podkręcona, żeby to lepiej przechodziło przez te ściany i ludzie mieli zasięg i tak dalej, więc może po prostu dlatego tutaj jest to bardziej podkręcone, albo może ludzie są bardziej oporni, no i trzeba tam im dawkę podkręcić, żeby ich tam jakoś w szykach trzymać, żeby nie tańczyli po bokach. Podobnie zresztą jak i u nas, bo u nas te dawki też są jakoś tak mocniejsze, z tego co zauważyliśmy. Dobrze, moi drodzy, jak widzieliście jednak, no tutaj w mieście jest więcej promieniowania niż by nam się wydawało. Teraz będziemy robić jeszcze jeden test tutaj w mieszkaniu właśnie, ponieważ to jest inne mieszkanie niż mieliśmy wcześniej. W tamtym wtedy nie zmierzyłem, bo po prostu było za mało czasu, ale i tak będziemy wracać do tamtego, ponieważ będziemy się przenosić za parę dni stąd tam z powrotem, więc mierzymy sobie jeszcze i tam. Także włączamy, resetujemy dawkę na 0, także mamy 0%, tylko wy to będziecie widzieli teraz odwrotnie, bo mam kamerę odwrotnie przełączoną naprzód, także momencik przełączę. O, mamy zresetowane 0, dobra, mamy na 0 ustawione i po prostu położę to tutaj na kanapie, gdzie siedzimy i zostawię to tu dokładnie na 24 godziny leżeć. Także cyk, zostawiamy to na kanapie i my będziemy wychodzić teraz i tak na miasto, także dzisiaj go nie biorę ze sobą, dzisiaj go zostawię tutaj i po prostu niech on sobie tutaj 24 godziny przemierzy i za 24 godziny będziemy się widzieć i zobaczymy, jaki będzie efekt tego, co tutaj w mieszkaniu jest, bo mi się wydaje, że tu jest po prostu więcej promieniowania niż tam było na przykład też w Holandii. Bo jak już na ulicy jest więcej, to coś czuję, że tutaj też będzie więcej, a to jest tutaj takie blokowisko jak gdyby 8 pięter mniej więcej tutaj wygląda, same balkony od góry do dołu, także myślę, że tu będzie sporo tych różnych Wi-Fi routerów, także no zostawiamy, on już widzę, że już świeci na czerwono. Także zostawiamy, mierzymy i widzimy się później. Dobrze, no i jesteśmy 24 godziny dalej dokładnie. I co tutaj mamy? 211% normy w tym mieszkaniu tutaj, gdzie po prostu zostawiłem go tutaj leżeć tak o, na kanapie. I jest to bardzo dużo tutaj, naprawdę bardzo dużo, przez 24 godziny. No, jak wiemy 100% to już jest takie ryzyko, nie? Że już się mogą jakieś choroby przydarzać, tego typu rzeczy, różne dziwne rzeczy. No tutaj mamy 211%, także to jest naprawdę sporo, ale wiem dlaczego tak może być i to wam teraz pokażę, dlaczego tak może być. Bo jest tutaj coś po prostu bardzo blisko tego mieszkania, także teraz sobie wyjdziemy i pokażę wam, co tutaj tak naprawdę jest, co mogło się przyczynić do tego, że mamy tutaj 211% normy. Dobra, także wyjdziemy sobie tutaj stąd. I tutaj mamy tylko taki mały kawałeczek. Tutaj się tędy idzie. I tu praktycznie mamy widok. I co to mamy? Tu centralnie jest prosto antena, która no tutaj cały czas naparza sygnałem. Także no to na bank też będzie. No z tej strony widok jest o taki. Jak już tutaj jesteśmy. Tam też są anteny. Na tamtym dachu. Gdzieś tu, o, tu. Centralnie też widzę. Tutaj na dół, o, no dość wysoko, 7. piętro.
A tutaj jeszcze zaraz na dole w tych namiotach jest jakaś dyskoteka, bo codziennie praktycznie jest tutaj impreza. Non stop tutaj jakaś muza ciśnie i wali to non stop całą noc, praktycznie do samego rana. Też blisko lotnisko jest. O, no tutaj też non stop startują. Także no, tak to wygląda i pewnie dlatego właśnie tyle nawaliło tego promieniowania przez te anteny, które tam po prostu są. No bo one tutaj no bardzo bliziutko tego apartamentu są. Także zobaczymy sobie jeszcze, jak będzie później w tym drugim apartamencie. Także tak to wygląda, moi drodzy. Dobrze, także przenieśliśmy się w międzyczasie już na to drugie mieszkanie, to co mieliśmy też wcześniej, z tą taką wanną dziwną w środku. I jeszcze po prostu tutaj nie zmierzyliśmy w tym mieszkaniu, bo wtedy bardzo mało czasu było. Także teraz mamy dawkę na 0. Oczywiście tutaj odwrotnie widzicie napisy, ale jest 0, bo to jest przednia kamera i ona odwraca zawsze odwrotnie. Także mamy 0% i mierzymy teraz 24 godziny. Zobaczymy, jakie promieniowanie będzie tutaj w porównaniu z tamtym mieszkaniem. Czy tu będzie mniej, bo tu jest troszeczkę dalej. No ale z drugiej strony tutaj też jest dość spory ruch, bo to taka główna ulica tutaj, gdzie się sporo rzeczy przemieszcza. Mogę wam pokazać taką różnicę. Jak teraz jest cicho, a jak teraz sobie otworzymy okno. Jaka będzie różnica? No. Te okna są naprawdę jakieś mega mocno dźwiękoszczelne, bo jakby tutaj były zwykłe okna, to by tutaj chyba nikt nie pospał w tym. Także miernik wyzerowany na 0, 24 godziny mierzymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, moi drodzy, no i tutaj rzeczywiście no przekroczyło 369% normy. Pierwszy raz widzę taką normę, ale tutaj akurat mierzyłem to właśnie tego 4.10, kiedy miał być ten taki test, wiecie, taki specjalny z tym. I nie wiem, czy to coś ma tutaj z tym wspólnego, więc po prostu powtórzymy sobie to jeszcze raz, ponieważ no ta dawka to mnie zaskoczyła. Tam mieszkaliśmy koło masztu, a nie było tyle. Także będę to resetować i zrobimy jeszcze raz, puszczę go jeszcze raz na 24 godziny i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale odczekam sobie jeszcze z 2 dni i włączymy to później jeszcze raz, bo może ona, bateria po prostu tego nawet nie wytrzymała. Tyle tego tutaj było, po prostu nawet baterię wykończyło i to 24 godziny, moi drodzy. Także no, będziemy to resetować i zrobimy za 2 dni jeszcze jeden test i zobaczymy, jak to wyjdzie później. Chociaż no to i tak miało być nawet i do 11 miało to trwać, także no nie wiadomo, może znowu tyle wykręci, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, kolejny dzień, minęło 24 godziny, odkąd go zresetowałem i proszę bardzo, 148% normy i to mi tutaj bardziej pasuje po prostu na to mieszkanie, ponieważ no tutaj nie ma aż tylu mieszkań wokół. Tutaj jest tylko praktycznie z jednej strony mieszkanie i tyle, i w sumie jedynie co pode mną i nade mną, a tak tutaj nic więcej po prostu nie ma. Nie ma tutaj też tyle routerów Wi-Fi, jak włączam telefon, także jest to 148% normy i to mi się wydaje właściwe. To, co mi tam zmierzyło tego 4, czyli z 4 na 5, musiało mieć ewidentnie związek po prostu z tym promieniowaniem dodatkowym, z tymi testami, które robili. No bo raczej miernik by nie okłamał, no mamy 148, a tam było grubo ponad 300 wywalone. To jest różnica, to jest jeszcze raz tyle. I no dlatego może część ludzi się po prostu też źle czuła w ten dzień. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jest ogromna różnica między pierwszym pomiarem a drugim pomiarem w tym samym miejscu, w tym samym mieszkaniu i ten sam czas. Nic więcej się tutaj nie zmieniło. Wszystko tak jak było, tak samo jest. Tylko po prostu inny dzień. I efekt no, jest naprawdę widoczny tutaj. Także wnioski wyciągnijcie sami.
Także jak kogoś interesuje to urządzenie, to link do tego urządzenia macie w opisie filmu. No, przydaje się to jednak, ponieważ tak jak mówiłem, można sobie zmierzyć różne miejsca w domu, które są bardziej negatywne, które są mniej negatywne, ewentualnie do spania można sobie pomierzyć, czy aby jest dobrze łóżko ustawione, można sobie zmienić ewentualnie i tak dalej. Można sobie różne miejsca wyszukać, ale również też i właśnie jak na takie testy, które teraz miały miejsce, no to przydaje się to, ponieważ no sami możemy sobie zmierzyć, czy czegoś było więcej niż normalnie, czy nie było więcej. I to jest właśnie fajne, ponieważ no wtedy wiemy, co jest prawdą, a co jest fikcją. I tyle w temacie. Także link do urządzenia, numer telefonu i tak dalej macie w opisie tego filmu. Jeszcze raz zrobiłem jeszcze jeden pomiar, ponieważ tak mi przyszło do głowy, że pewnie znowu ktoś może powiedzieć: no ale przecież to tam jeden raz, może wyszło dlatego mniej, a wtedy było tak dużo. Więc postanowiłem, że włączę go jeszcze raz tutaj znowu w tym samym miejscu, też w tym mieszkaniu, jeszcze raz na 24 godziny. Jak wiemy, ten pierwszy dzień, kiedy były te testy takie, czyli tego już z 4 na 5, co tam było, to wtedy podleciało tam grubo ponad 360%, a później mieliśmy jakieś 140, teraz mamy 160, zaraz wam przełączę na tą przednią kamerę, czyli znowu 24 godziny minęły i mamy 160% normy. Także to nie był przypadek, a tym razem jest 160, ponieważ bezprzewodowo wysłałem jeden filmik tutaj na YouTube'a dla was, także no dlatego dobiło troszkę więcej niż przedtem było 140. Bo innej opcji tutaj nie miałem, tylko musiałem tak go wysłać, także tu jest ciut więcej przez to. No i mamy 160%. O, tutaj żeście widzieli, 160%, kolejne 24 godziny, czyli to jest taka norma tutaj. Czyli ewidentnie, rzeczywiście między 4 a 5 października poszło dużo więcej promieniowania niż normalnie. Dlatego jeszcze raz specjalnie to po prostu sfilmowałem, żeby to było jasne i widoczne dla wszystkich, żeby ktoś nie powiedział, a może przypadek, że akurat wyszło mniej. Także jeszcze raz zrobiłem, no i mamy ewidentnie różnicę w promieniowaniu, jakie tutaj poszło. 160%. To też akurat nie jest zbyt idealnie, ponieważ też jest przekroczone już o 60%, ponieważ 100% normy się nie powinno przekraczać, ale według mnie jest to dość fajny wynik, jak na tutaj mieszkanie w samym centrum położone, bo to jest dokładnie samo centrum. Bardziej centrum się praktycznie nie da. Także no, to i tak całkiem bardzo fajny wynik. Nie wiem, jakby to w Polsce wyszło w samym centrum, ponieważ nie miałem okazji jeszcze się nigdzie zatrzymać na 24 godziny gdzieś w centrum, żeby dokładnie zrobić sobie pomiar. Ale wydaje mi się, że tutaj to nawet tak spoko. To tamtym drugim mieszkaniu było dużo gorzej. Jak widzieliście, tu jest lepiej. Także pomiary zrobione. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. I link do urządzenia macie w opisie tego filmu. Tam go znajdziecie, numer telefonu i tak dalej. Także wszystko tam znajdziecie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.